Chcę mieć przyjemność taką, jaką ma przeciętny słuchacz ze słuchania muzyki Chopina, w której możemy znaleźć wszystkie ludzkie uczucia. A więc najpierw chcę słuchać Chopina tak, żeby mi się zrobiło błogo na duszy. Tak jakbym smakował wykwintne jedzenie. A tak kiedyś powiedział Rubinstein, jak się budzę rano, to już we mnie coś gra i muzyka jest dla mnie jak jedzenie i picie. I tym dla mnie jest Chopin. Tak jak słucham go już tutaj dziesiątki godzin, jak się zliczy godziny, które spędziłem podczas eliminacji DVD i teraz, i konkurs sam, no to jest bardzo dużo czasu. I co się okazuje? Wcale mnie to nie nudzi. Słuchany utwór po raz 10., 100., a bywa i 1000, bo chyba już 1500 etiud wysłuchałem. Za każdym razem odkrywam coś pięknego, co mnie, jakby powiedzieć, wprowadza w zadumę, jak pięknie Chopin mógł pisać, prawda? I za każdym razem ten utwór jest troszeczkę inny. Ale moje hobby jest takie, prawda, że najpierw trzeba respektować tekst, a potem do tego tekstu dodać swoją indywidualność. Granie bez indywidualności jest niewarte. Granie z samym intelektem jest sztuczne. Granie z sercem to już jest coś, prawda. Granie spontaniczne jest wspaniałe dla publiczności, ale czasem niebezpieczne dla młodego pianisty, ponieważ chcąc pokazać pełną wirtuozerię i spontaniczność, czasem trochę przesadzają. I ponosi ich werwa i grają czasem trochę za szybko i trochę za głośno. A więc kieruje się najpierw przyjemnością ludzką, przyjemnością estetyczną potem, że to ma być ładne, przyjemne dla ucha. A potem dopiero tym, że dla znawcy, który zna każdą nutkę w tym tekście, jest to zgodne z duchem Chopina. I to jest może najtrudniejsze, żeby była wielka indywidualność, spontaniczność, wirtuozeria, a żeby Chopin słuchający tego był zadowolony. W sztuce nie ma obiektywnych ocen. Ten sam utwór dla każdego słuchacza jest czymś innym. Utwór widziany na partyturze, na papierze jest niczym. Dopiero powstaje w mózgu każdego człowieka jako coś osobnego. I dlatego przystępując do czynności jurora, z góry sobie zakładam, że będę akceptował wszystkie opinie jurorów, bo każdy może patrzeć na to samo wykonanie z różnego punktu widzenia, prawda? Natomiast będę się godził z wolą większości. Nawet jeśli mi się czasem nie bardzo zgadza moje podejście z czyjąś opinią, którą gdzieś tam mimokątem posłuchałem, usłyszałem naturalnie już po punktowaniu, bo nie wolno nam dyskutować w czasie punktowania i to jest bardzo słuszne. To, co mi się bardzo podobało, że zostało zapowiedziane, proszę Państwa, proszę się nie sugerować, każdy niech ocenia według swoich kryteriów. Więc nie ma kryteriów jednoznacznych, a dla mnie właśnie to jest tekst. Nie jest. Dlaczego? Dlatego po konkursie zaczyna się dopiero ten najważniejszy konkurs, który już nie trwa 3 tygodnie, tylko trwa całe życie. Tu musi być ten pianista w tej samej formie, w tej samej dyspozycji, na szczycie i musi powtarzać to, co w nim najwartościowsze, 1, 2, 5, 10, 20, 30, 50 razy. I to nie jest łatwe. No? Żeby nie stało się to jakieś takie łatwe przez powtarzanie, tylko żeby za każdym razem było to świeże, na nowo przeżycie, tak jakby się grało utwór pierwszy raz odkryty. I to u Chopina jest najważniejsze. Grając utwór po raz 5., 10., wtedy ma wykonanie wartość, tę większą wartość, jeśli wykonawca go gra tak, jakby pierwszy raz dopiero zobaczył te piękności, które są w nim ukryte. I to się wielu wykonawcom udaje. Natomiast są przypadki, kiedy zwycięzcy konkursów, również chopinowskich, troszkę jak gdyby opuszczają skrzydła, opuszczają loty,
są znakomitymi pianistami, są dobrymi, no, nie ujmując im nic z ich wartości, rzemieślnikami, prawda? Natomiast nie są kreatorami tego, co u Chopina wzrusza, porywa, fascynuje. No, to jest ważna sprawa. Jest tak dużo dobrych pianistów na świecie, że trudno im wejść na estrady koncertowe. Mogą sobie gdzieś zagrać w mniejszym mieście, w jakimś klubie, w jakiejś małej orkiestrze, gdzieś z jakimś zespołem, ale wejść na wielkie estrady koncertowe umożliwia im tylko zwycięstwo czy wysoka lokata na poważnym konkursie. I konkurs Chopinowski należy do tych, który daje tę możliwość wejścia na największe estrady świata. I to jest wspaniale. Wspaniałe i należy życzyć tym młodym pianistom, żeby z tego skorzystali, żeby to ich uskrzydlało i żeby to było powodem do dalszego rozwoju i pianistycznego, artystycznego i duchowego, a nie łączyło się z jakąś rutyną, która daje pewność wykonania, bo to za mało.